Dzień dobry Państwu. Nieraz zastanawiacie się, co dać w pasie między meblami w kuchni. Jaki materiał położyć nad blatem, aby to ładnie wyglądało, było spójne z całością i przede wszystkim było praktyczne, łatwe w utrzymaniu w czystości. Dlatego dzisiaj pokażę Wam kilka alternatyw, kilka materiałów, które najczęściej stosujemy w kuchni nad blatem i przede wszystkim przeprowadzimy test. Zobaczymy, jak będą się zachowywały, jeżeli będą pochlapane winem, zupą, tłuszczem, takimi materiałami, które najczęściej są pobrudzone te ściany. Ja niezmiennie nazywam się Marek Suchocki, jestem projektantem wnętrz i prowadzę bloga aranżacjawnętrz.pl. Zaczynamy. Wiadomo nie od dziś, że ten pas między meblami brudzi się najbardziej. Nie jest sztuką go nie pobrudzić. Mnie samemu ostatnio się zdarzyło nie przypilnować zupy krem, która skakała na metr wysokości. Ale często chlapiemy czy pryska też tłuszcz. Możemy pochlapać winem, szampanem, szczególnie już podczas imprezy. To jest normalne. I to nie jest problem, że my to pochlapiemy, tylko pytanie jest, czy jeżeli wytrzymy to po kilku godzinach, to nie zostaną jakieś plamy. Albo inaczej, czy będzie wielki problem ze zmyciem tego. Bo na lakobelu, na szybie wiem z własnego doświadczenia, że my to zmyjemy. Tylko ile wysiłku musimy zrobić, żeby to zmyć. Ja mam tutaj przygotowane wszystkie najważniejsze takie podstawowe materiały. Mam właśnie wspomniany lakobel. Szybę ze wzorem, gładką, w zależności ludzie stosują, w zależności od tego i co mają, jaką całą aranżację domu. Mam tutaj cegłę. Bardzo często ostatnio klienci chcą w pasie między meblami w kuchni dać cegłę. Dlatego przygotowałem prawdziwą cegłę z rozbiórki, pociętą oczywiście na płytki. Mam również, co coraz częściej ludzie stosują, płytę betonową. To jest kawałek płyty betonowej, normalnie jest w większym formacie. Ale mam również tynk imitujący beton, bo i tak stosujemy, tak? Dodatkowo przygotowałem płytę meblową. To jest normalna płyta meblowa, która szczególnie dzisiaj, to znaczy dzisiaj w tych czasach jest często stosowana. Jest ona cieńsza, 6 mm, nie tak jak normalna 18 mm. Oczywiście jest w różnych wzorach, kolorach, stylach itd. Oraz mam płytkę, dużą płytkę gresową imitującą drewno, bo też często takie materiały stosujemy. No i dobra, do dzieła. Zacznijmy je brudzić. I później zobaczymy, jak one się zachowują po kilku godzinach. Ja mam tutaj przygotowane kilka materiałów. To jest wino, tłuszcz, zupa i magii, która barwi. Tak więc zobaczymy, jak będzie wyglądało to, jeżeli popryskamy. Zaczniemy od lakobelu. Zacznę pryskać, chlapać tutaj te szkło i każdy inny materiał najpierw winem. Cegłówka. Jest to czerwone wino, wytrawne. Płyta meblowa. Ja wiem, że te materiały są normalnie na ścianach, w pionie, ale ja mam instynkt samozachowawczy i nie chcę stracić uszczerbku na zdrowiu, dlatego wszystko to położyłem. Dobra, beton, prawdziwy beton. Płytka gresowa. Na płytce gresowej to nie ma szans, żeby się utrzymało, no ale jak już ją mamy, to ten. Teraz tynk. Tynk imitujący beton. Ok. I teraz lecę z materiałem, który jest bardzo często nam chlapie, pryska, to jest tłuszcz. Specjalnie go troszeczkę przypaliłem i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, dużo łatwiej się przykleja, już widać.
cegłówka, beton, płytka. Ja to w różnych miejscach klapię, tak żebyśmy później wiedzieli, gdzie jest jaki materiał. No i tynk. Teraz nasza zupa. Beton. Oczywiście normalnie nie jest aż tak dużo tego. Tynk betonowy i płytka. Ok, mam nadzieję, że nie pochlapię sobie ściany, bo faktycznie będzie wielkie ryzyko. No i dobra, próbujemy ostatni materiał magii. Cegłówka, płyta. O, widzicie, tu na płytę jeszcze nie dałem tłuszczu. Zaraz wrócimy. Beton, tynk betonowy, płytka. I wracam jeszcze tutaj na płytę. Chlapię tłuszczem i chlapię zupą. Fajne zapachy teraz są. Słuchajcie, tak jak wspomniałem, to nie jest kłopot, że pochlapiemy, tak? Jeżeli to widzimy od razu, zetrzemy, chociaż znamy życie i praktykę i wiemy, że nie zawsze tak to wygląda. Dlatego ja to zostawiam. Zostawiam to na 3 godziny. Po 3 godzinach wrócimy i zobaczymy, co się trzyma, czy zostały jakieś plamy, czy łatwo to zetrzeć, ok? Widzimy się za parę godzin. Na razie. Witam Was ponownie po 3 godzinach przerwy. Zobaczymy, jak te materiały, które chcemy użyć w blacie między szafkami w kuchni, teraz się zachowują. Czy łatwo, czy pobrudziły się w ogóle i czy łatwo można to zetrzeć. Zaczniemy chyba od jednego z najbardziej popularnych materiałów, czyli szkła lakobel. Weźmiemy tutaj próbkę pierwszą, którą mam, szkło jednokolorowe. No widać, że plamy zostały i to dosyć mocne. Pamiętajcie, że normalnie w pionie większość ściekło, nawet teraz mi troszeczkę cieknie i dopiero by bardziej było widoczne te plamy, no bo teraz jeżeli jest mokre, to podejrzewam, że łatwiej mi też to będzie zmyć. Zaraz zobaczymy. No dobra, mamy takie szkło. Tak, zostają tu, oj, tu ten tłuszcz zdecydowanie został. Widzę tutaj ramki. Pewnie jeżeli to by zostało kilka godzin dłużej, to trzeba by było użyć płynu. Chociaż teraz i tak na pewno należy umyć płyn, wykorzystać płyn, żeby to dobrze umyć. Tutaj jest cały taki ślad, cała taka obramówka po tym, tu była chyba zupa, tu było wino, także po tym środku, który tutaj był. Zobaczę to na drugiej próbce, większej i na lakobelu ze wzorem. Jak widzicie, nawet zupa się mocno trzyma. Tutaj zresztą też wszystko to się trzyma, no tutaj jest więcej, to chyba była magii, która spływa, tu jest magii. Nie wiem, postaram się to przybliżyć, mam nadzieję, że dobrze to widać. I teraz wytrzemy. Schodzi. To jest mocno już przyschnięte, to już trzeba wymyć wodą z płynem lub jakimś środkiem do czyszczenia szyby. Jakby nie było. Akurat mam w domu lakobel, wiem dobrze jak się zachowuje. Można umyć nawet dosyć dobrze, ale bardzo szybko widać ślady, plamy, jeżeli opryska tusz, opryska coś, jeżeli będziemy blundować, to wszystko zostanie. No dobrze, zobaczmy teraz tak lubiany ostatnio beton. Jak to będzie wyglądało. Zobaczcie. Plamy zostały i to bardzo mocne. To już jest wsiąknięte i tego nie doczyścimy. Zupa przyklejona. Tu było wino i ono jeszcze jest mokre.
ale zobaczcie, przetarłem, ślady są, to jest tłuste, to już zostanie, tu jest tłuszcz, to jest zupa. Tego nie doczyścimy już tutaj. Tego na pewno nie doczyścimy. Zaraz powiem, jak powinniśmy się zachować, ale należy zastanowić się, wybierając taki naturalny materiał, kamień, beton, tynk, czy to chcemy zrobić, czy nie pokryć lepiej szybą tego, żeby ładnie wyglądało, ale właśnie tak jak lakobel był, łatwy był w utrzymaniu w czystości. Tak? Możemy dać na to przeźroczystą szybę, no i uzyskamy ten efekt, że będziemy mieli beton, wizualnie będzie ok, no a szyba zabezpieczy nam przed brudem. Odkładam. Jeżeli mam już tutaj beton, to wezmę kolejny środek, kolejny materiał. O, magii spłynęła bardzo ładnie, ale plamy są i to duże. I to tak samo, to jest już nie do wyczyszczenia, nic z tym nie zrobimy. Tu w te pory nawet weszła ta nasza zupa, to już się kruszy bardziej i nic z tym nie damy rady zrobić. Ja mogę spróbować, popsikam tu środkiem. I spróbuję to umyć, ale sami widzicie. Nic z tego nie będzie. To jest tynk, prawdziwy tynk imitujący beton, położony, zrobiona taka próbka. Ładnie wygląda. I tyle. Jeżeli chodzi o praktyczność. Dobrze. Bardzo często wykorzystujemy płytki w pasie między meblami w kuchni. To jest fajny materiał. Jeżeli jest to płytka gresowa, ceramiczna, to powinniśmy spokojnie to umyć. I zobaczcie. Tu zostało troszkę zupy, ale jestem przekonany, o właśnie, że to wytrę i jest ładne, czyste, jak nowe. Ale pamiętajcie, jeżeli to jest płytka, to potrzebuje ona fug. I tu jest właśnie większy problem. Płytka sama w sobie, jeżeli jest gresowa, ceramiczna, szkliwiona, wyczyścimy ją bez najmniejszego kłopotu, ale te fugi, szczególnie zazwyczaj mamy fugi cementowe, już jest trudniej wyczyścić. I to jest minus płytki w pasie między meblami. Możemy dać oczywiście fugę epoksydową, ją w miarę szybko umyjemy, no ale jednak ona też się może zabrudzić. Dobra, co z naszą cegłą? Tu było wino. Jest plama. Mogłem szorować, czyścić. Nic z tym nie zrobię. Tu jest zupa magii. Magii spływa jakoś cały czas. Ona ładnie spływa. Ale jakby nie było, po jednym i po drugim jest ślad. I ten ślad, nawet jak wezmę środek do kamienia, pozostanie. No to po prostu wpił ten materiał. Tu też jest ślad już wyschnięty. Także po 3 godzinach bardzo szybko to wyschło. No i został ślad. Dobrze. I ostatni materiał, jaki mieliśmy, to płyta meblowa. Tam płyta meblowa, tak jak płytka. Ja nie będę przekręcał teraz, ponieważ to jest wszystko jeszcze mokre i zaraz sobie mi to skapło na ziemię. Ale przecieram. Można powiedzieć, jest jak nowa. Nic temu nie dolega. Jeszcze jakbym wziął płyn, popsikał, to bez kłopotu wszystko wytrę, umyję i będzie jak nowe. Tak więc z tego wszystkiego, z tych wszystkich materiałów najlepsza jest płyta meblowa, płytka gresowa, ale tam są fugi i lakobel. No z lakobelem jest tak, że on się szybko pobrudzi, ale bardzo szybko umyjemy. Jeżeli chodzi o wszystkie naturalne materiały jak kamień, beton, cegła, one mogą być w pasie między meblami, ale po pierwsze powinny być zaimpregnowane. To jedno. Drugie, powinny być często impregnowane, bo ludzie zaimpregnują często raz i później zostawiają, a za 2-3 lata to będzie już tak zapaskudzone, że tego nie doczyścimy. Impregnat jest po to, że on wsiąka w te mikropory i jeżeli dobrze to zrobimy, to ten brud już wtedy nie będzie miał jak wsiąknąć.
Ale po pierwsze, no, wyobraźcie sobie taką cegłę. No ciężko jest dokładnie za pierwszym razem to wszystko zaimpregnować. Powinniśmy to zrobić 2-3 razy, a później powielać to. A znam życie i wiem, jak to wygląda w praktyce, że mało kto to powtórzy. Jeżeli chcecie cegłę dać sobie w pasie między meblami, ułożyć ją ładnie, jasne, ale po pierwsze zaimpregnujcie, dbajcie o to, żeby często była impregnowana, albo dajcie na to przeźroczyste szkło. I wtedy będziecie mieli święty spokój, będziecie wiedzieli, że wszystko no przez lata to będzie dobrze wyglądało i nie będziecie mieli z tym problemu. No mam nadzieję, że Wam przybliżyłem dobrze tutaj ten aspekt. Będziecie wiedzieli, co zrobić, co położyć sobie nad blatem roboczym w kuchni, szczególnie tam przy płycie gazowej lub indukcyjnej. Wszystko zależy od Waszego wystroju i od tego, jak często chcecie sprzątać, myć i czy bardzo się utrudzić przy tym. Ja dziękuję za dzisiaj. Łapka w górę, jeżeli Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie. Będę wdzięczny za każdą subskrypcję. A na ten moment bardzo dziękuję. Do widzenia i cześć.